Cześć kochani, dzień dobry, witam Was na kanale Kawa Najpierw, ja jestem Aga i w każdym filmie mam nadzieję motywować Was do sprzątania, gotowania, ogólnie do prowadzenia domu. Ale jak wiadomo, prowadzenie domu to nie tylko takie codzienne obowiązki, właśnie sprzątanie, gotowanie, pranie, ale też przyjęcia. Mój syn skończył ostatnio 11 lat, więc mam w domu już 2 nastolatków i zrobiliśmy przyjęcie urodzinowe dla najbliższych, wpadła najbliższa rodzinka i postanowiłam sama upiec tort. Już po raz kolejny, nie jest to mój pierwszy tort, ale pierwszy raz robiłam tort tak za jednym zamachem, w sensie upiekłam rano biszkopty i od razu potem przełożyłam je kremem. Nie jest to dobry sposób. Zrobiłam tak, ponieważ ostatnio jak z rodzinką rozmawiałam, że torty najpierw jednego dnia upiekłam, biszkopty, potem przełożyłam kremem, trzeciego dnia to podałam, to tak nie było to zbyt dobrze odebrane, natomiast w smaku najlepiej właśnie, jeżeli to sobie rozłożymy na takie 2 pełne dni, czyli jednego dnia pieczemy biszkopty, drugiego dnia przekładamy to kremem i trzeciego dnia podajemy, żeby ten tort ładnie przeszedł fajnie smakami i żeby był taki lekki, fajny, tortowy. I tym właśnie różni się tort od ciasta, bo tort robimy dłużej, a ciasto robimy i od razu podajemy. Jeśli chodzi o dekoracje, to jeżeli chodzi o te cukrowe cuda, to polecam Wam je położyć na masie bezpośrednio przed podaniem, ewentualnie tego samego dnia rano, ponieważ delikatnie puściły kolor i były takie mięciutkie, także polecam Wam serdecznie te cukrowe położyć bezpośrednio przed podaniem, natomiast jeśli chodzi o te ozdoby czekoladowe, na przykład te wszystkie posypki, to jak najbardziej można to położyć wtedy, kiedy podajecie, kiedy kładziecie krem. Jeśli chodzi o biszkopty, to zrobiłam z 2 przepisów, jeden biszkopt biały i jeden biszkopt ciemny z przepisu na szwarcwaldzki tort wiśniowy. Jeśli chodzi o ten biały, niski biszkopt, to potrzebowałam użyć 4 jajek, 150 g cukru, 75 g mąki typu 405, czyli zwykła tortowa, 75 g skrobi ziemniaczanej i szczyptę soli. Piekłam ten biszkopt 7 minut. Natomiast jeśli chodzi o ten przepis na biszkopt do szwarcwaldzkiego tortu wiśniowego, to użyłam 6 jajek, 225 g cukru, 15 g cukru waniliowego, 110 g mąki typu 405, czyli też zwykła tortowa, 110 g skrobi ziemniaczanej, szczyptę soli i 25 g kakao. I piekłam ten tort, ten biszkopt około 35 minut. W przepisie jest 25 minut, ale wiadomo, trzeba sprawdzić patyczkiem, bo każdy piekarnik jest inny. Biszkopty wkładamy zawsze do nagrzanego piekarnika. Często piszecie mi w komentarzach, czy na YouTubie, czy nawet w komentarzach i wiadomościach prywatnych na Instagramie, czy polecam Litka, w sensie Silver Cresta, tego robota gotującego. I powiem Wam, że tak, jak najbardziej. To jest sprzęt, który bardzo ułatwia pracę w kuchni i nie odbiera wcale przyjemności gotowania. Ja uwielbiam gotować i wcale nie czuję, że to mi zabiera przyjemność. Nie, jest bardzo pomocny i bardzo fajnie szatkuje, miesza, zagniata ciasto, bardzo fajnie sobie radzi z wieloma potrawami. Jest jeszcze teraz taka nakładka, gdzie można zrobić suróweczki na przykład, bo ma taką opcję tarki. Także bardzo fajny sprzęt i bardzo polecam Wam, jeżeli zastanawiacie się, czy kupić i nie wiecie jaki, to ten z Lidla naprawdę spisuje się świetnie.
Jeśli zdarzy się tak, że papier nie będzie chciał odejść Wam od ciasta, to przełóżcie biszkopt właśnie na drugą stronę i od spodu papier zwilżcie wodą zimną i wtedy bardzo fajnie ten papier od ciasta odejdzie. Do okrągłych blaszek już Wam mówiłam wielokrotnie o tym. Bardzo lubię używać tych klipsów biurowych, metalowych. Można je spokojnie też wkładać do piekarnika, bo nie mają żadnych plastikowych elementów, więc metal jak najbardziej można włożyć do piekarnika, te klipsy, które będą trzymały ten papier. Tylko uważajcie, żebyście przypadkiem, jak będziecie zdejmować potem już po wyjęciu z piekarnika te klipsy, żebyście nie zrobili tego gołą ręką, bo bardzo łatwo się możecie poparzyć. Ja tak raz zrobiłam, niestety odruchowo, przecież to tylko klips, tak? I było mega gorące, się poparzyłam, także bardzo na to uważajcie, bo odruchowo czasami można zrobić sobie w kuchni krzywdę. Jeśli oglądacie ten film na komputerze, to teraz w prawym górnym rogu pojawi Wam się odnośnik do filmu z zeszłego roku, który kręciłam na przygotowanie przyjęcia komunijnego w domu i tam w tamtym filmie też piekę tort i inne przekąski, więc jeżeli jesteście teraz na etapie szykowania dzieci do pierwszej komunii, to myślę, że ten film powinien Wam się przydać. Więc serdecznie Was zapraszam do oglądania tamtego filmu właśnie z przyjęcia komunijnego. To są generalnie takie komunijne 3 filmy. Sprzątanie przed przyjęciem, szykowanie samego przyjęcia i 3. film sprzątanie po przyjęciu. Więc serdecznie Was zapraszam na mój kanał i tam są playlisty i jest jedna playlista właśnie jako przyjęcie komunijne. Lately it's been really confusing. I just can't understand. You say that you're catching feelings.
Fajnie, jakbyście poczekali, żeby biszkopty były całkiem chłodne, wtedy będzie Wam się kroiło o wiele wygodniej. Nie będzie się to ciasto tak kleiło przy krojeniu, także czekamy po wyjęciu z piekarnika przynajmniej godzinkę, żeby było to ciasto naprawdę chłodne. Dlatego warto robić właśnie to dzień wcześniej, przed nałożeniem kremu. Ewentualnie faktycznie zrobić to rano i dopiero wieczorem przełożyć to kremem. Jeśli chodzi o kremy, to ja robiłam kremy na bazie śmietanki 30 i serka mascarpone. Dodałam jako zagęstnik tym razem łyżeczki żelatyny rozpuszczonej w wodzie. Najczęściej jednak wybieram fix do śmietanki i ten fix jest wygodniejszy na pewno do użycia. Także jeżeli jeszcze nie robiliście nigdy sami tortu, to na początek polecam robić to z fixem czy z fixerem. Do śmietanki właśnie będzie takie fajniejsze w urobieniu. I robiłam tym razem właśnie masę na dwa sposoby, czyli najpierw jedną masę ubiłam najpierw śmietankę i dopiero potem dodałam serek mascarpone i żelatynę, a drugą masę zrobiłam tak, że wlałam śmietankę, dodałam mascarpone i od razu dodałam żelatynę i dopiero potem wszystko razem pomieszałam, najpierw na wolnych obrotach, potem na wysokich. I chyba powiem Wam, że ten drugi sposób właśnie, gdzie wszystko razem wrzucamy od razu i potem wszystko razem mieszamy, chyba jest wygodniejszy i nawet fajniejszy. Także też musicie próbować kombinować w kuchni, co dla Was jest lepsze, wygodniejsze, co się lepiej u Was sprawdza. Też wszystko jest zależne od sprzętu, jakim dysponujecie. Tego Boscha Mumm mam 15 lat. Raz się zepsuł, ale jakoś udało się go naprawić, także ten sprzęt od 15 lat nigdy nie zawiódł. Sprawdza się świetnie. To be yours, and you're taking me high.
Kochani, bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność dzisiaj. Mam nadzieję, że chociaż odrobinaczkę Was zmotywowałam do tego, żebyście upiekli coś swojego domowego. A jeżeli popełniłam jakieś cukiernicze błędy, to oczywiście proszę o wybaczenie, bo cukiernikiem nie jestem. Jestem zwykłą kurą domową, z czego jestem dumna. Także kochani, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądało nasze przyjęcie, w sensie dekoracje i co tam upichciłam, to serdecznie Was zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Kliknijcie dzwoneczek, żeby nie ominąć następnych filmów. W następnym filmie właśnie podzielę się z Wami dekoracjami, jakie zrobiłam. Tu w międzyczasie już oczywiście też gotuję inne rzeczy. Mój syn też. No i potem kolejny film to będzie sprzątanie po tej imprezie, także serdecznie Was zapraszam do siebie, do domu, na mój kanał Kawa Najpierw. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Dziękuję Wam tymczasem. Do zobaczenia i ściskam Was bardzo. Życzę cudownego dnia. Pa, pa!